Szanowni Państwo, kontynuując temat testu porównawczego bitów, tym razem chciałem zaprezentować Makitę Impact Gold. Zapraszam na film. Bity Makita Impact Gold można zarówno dostać pojedynczo, ale również w zestawach, w większych kasetkach lub charakterystycznych mniejszych, takich jak widoczny tutaj organizer. Jest on relatywnie duży w stosunku do swojej zawartości 10 bitów i jednego uchwytu magnetycznego, natomiast zawartość zestawu jest cały czas widoczna, a w skład kompletu wchodzą najpopularniejsze typy grotów po jednym egzemplarzu każdego z nich. Żeby wyciągnąć wybraną końcówkę, należy nacisnąć przycisk znajdujący się po lewej stronie z boku obudowy. Wówczas unosi się środek konstrukcji, dając jednocześnie dostęp do wybranych elementów. Pewną pozytywną konsekwencją względnie dużego rozmiaru organizera jest to, że bity da się wyciągnąć nawet w rękawicach roboczych, choć te z niższych rzędów mogą sprawiać delikatny kłopot. Pozycje bitów w organizerze są opisane, co ułatwia szybki wybór właściwych końcówek, oczywiście pod warunkiem, że zachowujemy porządek przy ich odkładaniu. Na tym koniec udogodnień związanych z przechowywaniem bitów w tym organizerze. Nie ma tutaj żadnej zawieszki czy uchwytu na pasek, a wypukły wierzch sprawia, że w zasadzie nic na nim nie położymy. Przyjrzyjmy się teraz samym końcówkom wkrętarskim. Zgodnie z nazwą mają złoty kolor. Producent w swoich materiałach informacyjnych nie podaje jednak, co to za powłoka. Możliwe, jak sugerują niektórzy użytkownicy, że podobnie jak w bitach Dexter Pro użyto azotku tytanu. Z jednej strony zwiększyłoby to odporność końcówki, z drugiej, niekorzystnej, zmniejszyłoby to tarcie, które w przypadku niektórych grotów jest istotne, aby ograniczać zjawisko wyślizgiwania się, czyli tzw. come-outu. Co ciekawe, w przypadku końcówek PH2 Makita proponuje jeszcze dwie specjalistyczne konstrukcje grotów. Jedną do wkręcania w drewno, nazwaną Wood Torsion Grip, drugą do wkręcania w metal Enduro. Sam bit według producenta wykonany jest z japońskiej stali Tamahagane, wytapianej w piecach Tatara, podobnie jak na przykład japońskie miedź. Bity mają charakterystyczne dla końcówek udarowych przewężenie w środkowej części. Jego znaczenie wyjaśniałem w pierwszym materiale na tym kanale. W wkrętarkach udarowych wykorzystanie takiej konstrukcji pozwala na ograniczenie momentu przenoszonego na sam grot. Producent deklaruje, że to ten zabieg pozwala na wydłużenie żywotności końcówki aż 10-krotnie, a w przypadku korzystania z dedykowanych uchwytów nawet 15-krotnie. Należy jednak dobrze zrozumieć eksperyment, w którym producent uzasadnia swoją deklarację. Bity Makita wytrzymują 10 razy dłużej, gdy próbuje się nimi kręcać całkowicie zablokowany wkręt, używając tzw. zakrętarki udarowej, a punktem odniesienia jest bliżej nieokreślony zwykły bit, niewykluczone, że wykonany z kiepskiej jakości stali. Możemy się zatem spodziewać, że wykorzystując zwykłą wkrętarkę, czy wiertarko-wkrętarkę, lub wkręcając w miękkie drewno, mniejsze wkręty, różnica żywotności między bitami Makity a innymi bitami, zwłaszcza wykonanymi z dobrej stali, nie będzie aż tak istotna. Makita nie zdecydowała się również na użycie kolorowych koszulek kodujących typ grotu, które mogłyby pomagać w szybkim wyborze odpowiedniej końcówki. Jedynie informacja o typie i rozmiarze bitu jest wygrawerowana na sześciokątnym chwycie. Makita w swej ofercie ma również podobny zestaw z uchwytem magnetycznym zawierającym dodatkową koszulkę z magnesem do przytrzymywania wkrętów. Dokładniej pokazywałem ją w jednym z pierwszych materiałów na tym kanale, prezentując adaptery do wkrętarek udarowych. O ile oba uchwyty mają podobnie ukształtowaną, przewężoną szyjkę, to jednak w części trzymającej bit pojawiają się drobne różnice, które sprawiają, że koszulki nie da się przełożyć między tymi uchwytami. Na koniec prezentacji jeszcze mały eksperyment. Producent w swoim filmie promocyjnym, link do materiału w opisie, zachwalając spasowanie grotów bitów z łbami wkrętów, pokazuje, że można podnieść całą wkrętarkę, trzymając za wkręt, w który wsunięty jest bit. Postanowiłem powtórzyć tę próbę ze swoją wkrętarką. Dla ułatwienia odczepiłem od niej baterię. W przypadku grotu PH2 i zwykłego uchwytu magnetycznego Wicha nie udało mi się powtórzyć wyniku z reklamy. No ale tam użyto uchwytu magnetycznego Makita z koszulką magnetyczną. Zatem raz jeszcze spróbowałem. Tym razem efekt był minimalnie lepszy, ale daleko do tego, co widać na reklamie. Weźmy jednak Bitwera Impactor PH2. Tym razem nawet ze zwykłym uchwytem magnetycznym Wicha udaje się podnieść wkrętarkę. Makita Impact Gold zawodzi również z końcówką PZ2, nawet z adapterem z koszulką magnetyczną.
przypadku Makity dopiero z bitem Torx25 udaje się powtórzyć wynik z reklamy. Jak się jednak okazuje, nawet zwykły Parkside jest w tym przypadku równie dobrze spasowany. Przejdźmy teraz do testu. Metodyka jest analogiczna jak w przypadku pozostałych marek bitów. 3 wybranymi końcówkami PH2, PZ2 i Torx25 wkręcam wkrętówkę sosnową po 100 wkrętów, korzystając przy tym z wkrętarki udarowej Ryobi R18 i DBL. Co 10 wkręconych wkrętów prezentuję pod mikroskopem stopień degradacji końcówki. Porównanie z innymi markami bitów zostanie przedstawione w osobnym materiale na koniec cyklu testów. W przypadku bitu PH2 krawędzie stopniowo ulegają degradacji, zwłaszcza na samym końcu. Nie są to jednak znaczne odkształcenia, natomiast zdarciu ulega też powłoka na powierzchni wchodzącej w łeb wkręta. Zużycie bitu w mojej ocenie nie odbiega od tego, czego można było oczekiwać po tego typu grocie.
W bicie PZ2 najbardziej zauważalne jest zdarcie wierzchniej powłoki. Uszkodzenia krawędzi są minimalne i występują właściwie mniej więcej tylko na wysokości zagłębienia łba wkręta. W przypadku bitu Torx znacznemu zdarciu ulega wierzchnia powłoka, ale ciężko dostrzec jakiekolwiek inne uszkodzenia, nawet na krawędziach. Bity Makita wypadły dosyć dobrze. Poza końcówką PH2 w zasadzie brak było znaczących odkształceń na grotach. Jednak powłoka na powierzchni bitów zdzierała się dosyć szybko i znacznie, niezależnie od końcówki. Mi dodatkowo troszkę nie odpowiadało słabe w mojej ocenie dopasowanie końcówek do łbów wkrętów, co wpływało na tempo i dokładność wprowadzania wkrętów. A jak wypadły te nie najtańsze bity na tle pozostałych porównywanych przeze mnie marek? Będzie można się przekonać w kolejnych materiałach z cyklu.